Przygotowanie ciasta ptysiowego rozpocznij od dokładnego zważenia składników. Dla tych, którzy nie posiadają wagi, podaję miary objętościowe, ale przy ciastach parzonych przydaje się precyzja, która jest większa niż w przypadku innych typów ciast. 160 g wody, czyli mniej więcej 2/3 szklanki o pojemności 240 ml i 80 g masła. Umieść w garnku, następnie mieszając od czasu do czasu zagotuj. Kiedy woda zacznie wyraźnie wrzeć, dodaj powoli 160 g mąki typu 450 do 500. U mnie jest to 1 szklanka o pojemności 240 ml. Mąkę wsypuj na wrzątek i jednocześnie cały czas mieszaj. Następnie, kontynuując mieszanie, podgrzewaj wszystko na małym ogniu przez 4 minuty. Ten etap nazywany jest zaparzaniem mąki i jest kluczowym etapem dla wyrabiania ciasta ptysiowego, więc żadnej drogi na skróty. Nie przejmuj się też, jeśli po dodaniu mąki zauważysz grudki. W trakcie podgrzewania i mieszania całość się połączy i powstanie jednolite ciasto. Wystarczy tylko bardzo konsekwentnie mieszać. Nie przesadzaj również z podgrzewaniem. Ogień nie może być za duży, ponieważ wtedy całość się przypali. Gdy ciasto jest gotowe, zdejmij je z ognia i zostaw na 10 minut, aby przestygło. W trakcie stygnięcia przemieszaj całość co kilka minut, aby ciasto stygło w miarę równomiernie. Następnie weź mikser ręczny, zmiksuj krótko przestudzone ciasto i zacznij dodawać po jednym 5 jajek w rozmiarze L. Po każdym dodanym jajku ucieraj przez 30 sekund do minuty. Przestudzone ciasto możesz również przełożyć do misy miksera planetarnego i całość utrzeć trzepakiem, również dodając po jednym 5 jajek. Na koniec ciasto powinno być błyszczące, gładkie i nieco lejące. Na tym etapie zacznij też nagrzewać piekarnik. 175 stopni grzałka górna i dolna bez termoobiegu. Jeśli Twój piekarnik nie posiada możliwości pieczenia bez termoobiegu, ustaw temperaturę na 165 stopni z termoobiegiem. Eklerki pieczone w termoobiegu najprawdopodobniej mocno popękają na wierzchu, ale na pewno się upieką, a wierzch i tak finalnie przykryjesz czekoladą. W trakcie, gdy piekarnik się nagrzewa, przygotowane ciasto przełóż do rękawa cukierniczego, zakończonego tylką u mnie 6B o nazwie Open Star z firmy Wilton akurat. Eklerki możesz też wyciskać bez tylki, samym tylko dociętym rękawem, wtedy będą bez wzorków. Do przygotowania eklerów najwygodniejszy jest duży rękaw, taki 45 do 50 cm. Dzięki temu całe ciasto wchodzi od razu na jedną porcję do rękawa i wtedy unikamy mazania się przy dokładaniu ciasta. Gdy ciasto jest już w rękawie, najpierw przyklej odrobiną ciasta rogi papieru do pieczenia do blachy. Następnie wyciskaj podłużne eklerki, tak mniej więcej 10-12 cm długości, zachowując odstępy, ponieważ ciasto ptysiowe sporo urośnie. Z podanej porcji mnie wyszło około 12 czy 13 sztuk. Zwilżonym wodą palcem możesz wygładzić końce eklerków, tak aby powierzchnia ich była równa po upieczeniu. Gotowe eklerki wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz na drugim poziomie od dołu przez 45 do 50 minut. Przez pierwsze 30-40 minut pieczenia pod żadnym pozorem nie otwieraj drzwi piekarnika. Po 45 minutach możesz już spokojnie zajrzeć do piekarnika i delikatnie sprawdzić kolor pod spodem oraz to, czy powierzchnia eklerka jest twarda. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze lepiej jest zostawić je dłużej w piekarniku niż krócej. Upieczone eklerki wyjmij z piekarnika i pozwól im wystygnąć. Korpusy możesz upiec dzień wcześniej, ale w zależności od pogody i wilgotności najprawdopodobniej po kilku godzinach będą już całkowicie miękkie. W takiej sytuacji przed napełnieniem ich wstaw je do nagrzanego piekarnika, tak jak poprzednio 170 stopni, może być tutaj termobieg, na jakieś 10-15 minut lub do czasu, kiedy będą znów twarde i chrupiące. Po wyjęciu z piekarnika należy je wystudzić. 50 g czekolady mlecznej, 50 g czekolady gorzkiej i 1 pełna łyżka oleju słonecznikowego lub rzepakowego. Całość rozpuść w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej. Gdyby czekolada bardzo mocno spływała z wierzchu eklerków, wówczas pozwól jej chwilę przestygnąć, zanim zaczniesz pokrywać ciasto. Wierzch wystudzonych eklerków zanurzaj w czekoladzie i lekko strzepując odkładaj na wyłożoną papierem blachę.
Kiedy czekolady zrobi się już mało, możesz do smarowania wierzchu użyć pędzelka, aby zużyć dokładnie całą czekoladę. Polane eklery posyp płatkami migdałów i odstaw w chłodne miejsce, aby czekolada zastygła. 500 g schłodzonej śmietanki 36% i 2 łyżki cukru pudru ubij razem dobrze na sztywny krem. Możesz użyć śmietanki 30%, ale wówczas trzeba ją będzie dodatkowo utrwalić albo śmietanfixem, albo 2 łyżeczkami żelatyny rozpuszczonymi w 1/3 szklanki gorącej wody. Gdy wierzch eklerków już zastygnie, ostrym nożem przekrój je na pół i napełnij ubitą śmietanką. Ja do napełnienia używam rękawa cukierniczego, tym razem bez tylki. Wyciskam 4 duże keksy bitej śmietany, tak aby jeden zachodził na drugi. Gotowe ptysie możesz przechowywać w lodówce około 4 do 5 dni. Przed jedzeniem najlepiej wyjąć je na 10-15 minut, aby nabrały temperatury pokojowej. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchidali.com i daj nam znać w uwagach przy zamówieniu, jeśli chcesz książkę z autografem. Zapraszam serdecznie.